Po zwiedzeniu cerkwi w Puchłach wracamy do Cześcianki. Niektórzy mieszkańcy wsi Cześcianka, Soce i Puchły wzięli udział w 5-letnim projekcie zdobienia okien i drzwi. Szkolenie miało na celu powrót do tradycji zdobienia domów przez prawosławną ludność pochodzenia białoruskiego. Jedyną różnicą w tworzeniu wycinanek było zastosowanie precyzyjnych wyżynarek do drewna zamiast prymitywnych narzędzi. Ozdobiono w ten sposób wiele domów, a te 3 wsie włączono do szlaku krainy otwartych okiennic. W XIX wieku Cześcianka była znana jako ośrodek oświaty cerkiewnej. Założono tu seminarium imienia świętych Cyryla i Metodego, ale również uczono rzemiosła, m.in. snecerstwa i złotnictwa. W 1893 roku uczelnię przeniesiono do Stawka, kolonii wsi Cześcianka, a w budynku seminaryjnym utworzono szkołę rękodzielnictwa dla dziewcząt chłopskich prawosławnych rodzin. Dyrektorem szkoły i seminarium był proboszcz cerkwi w Puchłach, ksiądz Flor Sosnowski. Należy zwrócić uwagę na charakter siedlisk. Domy ustawione są na wąskich działkach szczytem do ulicy. To pozostałość po czasach królowej Bony i XVI wieku. Te tereny to była jej królewszczyzna. Królowa przeprowadziła reformę, tak zwaną pomiarę włóczną, utworzyła nowy układ przestrzenny, wytyczyła nowe drogi i osiedliła mieszkańców na jednym zagonie, na który mógł pobudować zagrodę. Domy mieszkalne stawiano szczytem do drogi, za domami były budynki inwentarskie, a za nimi stodoły. Mijamy wiele gniazd bocianich. Cześcianka leży również na podlaskim szlaku bocianim. Cześcianka jest największą wioską na szlaku krainy otwartych okiennic. Zamieszkuje w niej około 270 mieszkańców. Ludność określa siebie jako tutejsi, czyli żyjący na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Polski. Mijamy cerkiew prawosławną pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Wzniesiono ją w latach 1864-1867 z drewna w konstrukcji zrębowej. Nad przedsionkiem wznosi się wieża z dachami namiotowymi, zwieńczona baniastym hełmem, a nad częścią centralną 8-boczna wieża z hełmem cebulastym. Tej cerkwi zwiedzać nie będziemy. Wysiadamy z autokaru i dalej idziemy już pieszo, podziwiając niektóre, bo nie wszystkie mijane domy. Kamera zagląda do niektórych obejść. Widoczne są studnie na podwórkach, a z tyłu drewniane domy gospodarcze i stodoły. Zdarzają się jednak i takie domy, które wyglądają, jakby zostały opuszczone. W tym domu, utrzymanym w szarej barwie, ozdobą są wycinane nad- i podokienniki oraz napis z nazwą wsi i numerem posesji. Ozdobione są również narożniki domu. Żywą barwą odcinają się kwiaty posadzone wzdłuż budynku. Na ładnie strzyżonym trawniku znajduje się studnia z kołowrotem. Przed wiejską świetlicą zbierane są puszki aluminiowe na pomoc dla Gabrysia. Dalej Ochotnicza Straż Pożarna, założona w tej wsi w 1931 roku.
Chasiajstwo u Zachara, czyli gospodarstwo prowadzące rolniczy handel detaliczny. Marek Zacharko kupił prawie stuletni dom i ziemię, robił przetwory, soki, octy i ziołowe napary. Założył fundację Spadczyna, organizuje warsztaty, wystawy i wycieczki po krainie otwartych okiennic. Powiedzenie Mikołaja Reja o Polakach i języku w miejscowej Gwarze brzmi: Nechaj wsi ludzie w switu znajut, što podlaszki nie husi i swój język majut. Dom Marka Zacharko należy do najładniejszych i najlepiej utrzymanych domów w Trzściance. Takich domów jak z bajki jest tu więcej. Niestety czas jest nieubłagany i trzeba wsiadać do autokaru. Działalność agroturystyczną prowadzi siedlisko Swojskie Klimaty. Naszą kolejną miejscowością na trasie zwiedzania będzie Hajnówka. W Hajnówce znajduje się ciekawy architektonicznie Sobór Świętej Trójcy, znany z festiwali pieśni cerkiewnych. Na polach znów pojawiły się duże plantacje słonecznika.